Ja pamiętam, że przez kilka dni wchodziłem do tego pokoju i wychylałem się z okna w nadziei, że trafi mnie odłamek. To było w połowie stycznia 1943 roku. Tak jak normalnie czekaliśmy na tatę w kuchni, zbliża się godzina policyjna, a taty nie ma. Więc oczywiście jakieś wkradło się pewne zdenerwowanie, stukanie do drzwi. Tata normalnie otwierał drzwi kluczem. A tu stukanie, zresztą umowne, więc mama się poderwała, pobiegła do przedpokoju, otworzyła, wszedł tata i wniósł potężny tobuł, cuchnący. Postawił w drzwiach przedpokoju, kuchennych w przedpokoju i powiedział do nas: to jest wasza siostra. Od razu cała grupa pytań, co to za dziewczynka, kto to, co to, jak ma na imię. Tata powiedział: to jest Danusia, córka cioci jakiejś tam gdzieś w rejonie Lublina. Tylko tyle się dowiedzieliśmy. Przedtem nigdy nie słyszeliśmy o żadnej kuzynce czy siostrzyczce na wsi, że tam była. Tata przyniósł tę dziewczynkę, bo dowiedział się, będąc w pracy, że na dworzec gdański przywieziono później. Dowiedziałem się, że to były dzieci z rejonu Zamościa. Ja z Danusią tworzyliśmy jedność. Ja od razu ją rozumiałem, o co chodzi. Na słowo Niemcy ona dostawała drgawek. I kiedyś przy jakiejś okazji już wyszła na podwórko, a byliśmy koło naszej klatki schodowej. Znikła mi. Domyśliłem się, że pobiegła na górę, do nas, do domu. Wpadłem, Danusi nie było. Nie mogliśmy jej znaleźć. Okazuje się, że ona się wcisnęła w drugim pokoju u babci pod łóżko, bardzo głęboko. Jak ja tam zajrzałem, to ona powiedziała: schowajcie się Niemcy. Okazało się, że w naszym trzecim podwórku była piekarnia niemiecka i często do tej piekarni, do właściciela przychodzili Niemcy. Przyszli normalni dwaj Niemcy, no ale ona zobaczyła. I wtedy ja powiedziałem, że już niedługo mama przyjedzie. Ona w tym momencie dostała jakiegoś histerycznego płaczu. I wtedy ona mi powiedziała, że mama po nią nie przyjedzie, bo mamę zabili Niemcy. Wtedy też się dowiedziałem, że ojciec poszedł na front i już nie przyszedł. Nie wiadomo, co się stało w 1939. I ona z matką, ze swoją mamą, mieszkała gdzieś na wsi. W tej rozmowie padło słowo Zamość. A jak ona trafiła do tego transportu? W pewnym momencie wieś została otoczona przez żandarmów niemieckich, którzy wjechali do wsi ciężarówkami. I wtedy zaczęli wiejskie dzieci łapać i wrzucać na ciężarówkę. Jak żandarm dobiegł do Danusi na podwórku, to mama ją chwyciła na ręce i ten Niemiec próbował wyrwać ją. Ale ponieważ mama
ona się trzymała mamy i mama ją trzymała na ręku, to Niemiec po prostu strzelił mamie w głowę. Jak się przewróciła, no to wziął dziecko, wrzucił do budy, bo to były ciężarówki kryte plandekami. Wrzucił tam dziecko i od tej pory Danusia nie pamiętała nic. W momencie, kiedy ona mi to opowiadała, ta opowieść była bardzo nieskładna, co normalne jest. Co chwila dostawała spazmów, płaczu spazmatycznego. W 1944 pojechaliśmy do Mińska Mazowieckiego na letnisko, do wsi Mały Kędzierak. Wyjechaliśmy stamtąd kilka dni przed powstaniem. W momencie, kiedy wybuchło powstanie, ja siedziałem na Kamieniach Młyńskich i w tym momencie przebiegają przez podwórko starsze dziewczyny i wołają Wojsko Polskie. Wtedy się dowiedziałem, że jest powstanie i co to jest powstanie. Siedzieliśmy u nas w piwnicy, najpierw 2 czy 3 dni w naszej piwnicy, potem przeszliśmy do piwnicy wujka Janka. Trzeba było nosić wodę na barykadę. Barykady były 3 w tym rejonie. Dziura była mała, więc nie mieścili się dorośli, tylko się mieściły dzieci. Przede mną był chłopiec, chyba spod 71, Grzybowska 71, który dostał hełm niemiecki. Założył i wyszedł i wstał. Podniósł się. To przejście, to wyjście kontrolował snajper. Jak ten chłopiec wyszedł i się podniósł, jeszcze nie wziął bańki, jak dostał kulę i zginął. Byliśmy przygotowywani na wyjście. O 4 rano zostaliśmy zaatakowani. W pierwszym podwórku była obrona i była walka, a my wszyscy uciekliśmy na Łódzką. Z nami też wyszedł z rodziną wujek Janek, ten z pierwszego podwórka, brat mamy, najstarszy. Mniej więcej naprzeciw bramy był bardzo płytki okop. Taki, że mogliśmy się czołgać. Miała iść przed nami pani z niemowlakiem, którego mama pomagała mamie przywiązać do szyi, zawiesić na szyi, takie nosidełko. Potem miałem za nią iść ja, czołgać się po prostu w tym piachu. Za mną miała iść Danusia, potem mama, brat i tata jako ostatni. Po przeciwnej stronie brama i do tej bramy i tam mieliśmy dopiero prawo wstać z tego wykopu. Już się uszeregowaliśmy, mama pomogła jeszcze tej pani zawiązać chustkę i ona ruszyła. Czołgała się tak trochę na czworaka. Widzę ją i w pewnym momencie gdzieś w połowie tego wykopu uniosła się trochę za wysoko. Usłyszałem krótkie ta od strony towarowej, a ona padła bez głowy. Do tego wykopu z przeciwnej strony od razu wskoczyła dziewczyna w panterce z opaską Czerwonego Krzyża. Złapała to dziecko, a z tej strony któryś z tych powstańców, z chłopaków, wziął coś, zaplątał tej kobiecie, zaplątał coś na nogach
i ją po prostu wyciągnęli. Następny wskoczył z saperką, wygarnął, bo przecież była krew, mózg, jakieś prawdopodobnie coś więcej. Wyrzucił to na zewnątrz i potem już ja poszedłem, za mną Danusia, potem mama, tak jak uszeregowaliśmy się, z tym, że tata nas instruował i wszystkich, że nie podnosić się dopiero w bramie. Na Złotej mieszkał wujek Józef, brat mamy, z żoną Jadwigą i z córką Danusią. Stąd podejrzewam, imię tej dziewczynki, która do nas przyszła, była Danusia. Trzeba trafu wujostwo dzień wcześniej wyszli, bo to powiedziała sąsiadka. Do wujostwa się nie można dostać, no to cofnęliśmy się, weszliśmy na pierwsze piętro do mieszkania jakiegoś, wszyscy. To znaczy mama, tata, Danusia, brat i ja. I jeszcze weszli jacyś państwo. I jak się zaczęliśmy roztasowywać tam, to pojawiła się grupa młodych ludzi, którzy mieli na rękawie opaski z napisem AL, Armia Ludowa. Tak na bas grane. Tu jest ich kwatera, oni tu będą mieszkać. I jeden z nich wyciągnął pistolet. I wtedy zobaczyłem, że tata wyciąga swój pistolet, niklowany. Od razu odebrał jemu tę broń i powiedział, to my pójdziemy gdzie indziej, a wy tu zostańcie. Myśmy się cofnęli, weszliśmy do tego mieszkania nad bramą, na pierwszym piętrze. Pierwszy pokój przy wyjściu na klatkę schodową zajęli wujostwo. W tym mieszkaniu było bardzo dużo ludzi. Właściwie ludzi. Przede wszystkim były kobiety, bo mężczyźni stale gdzieś wychodzili albo po wodę, albo odgruzować coś, albo sprawdzić. No w każdym razie mężczyzn było bardzo mało, a głównie kobiety tam były. I kiedyś przynieśliśmy wodę i jedna z cioć, bo do wszystkich pań zwracaliśmy się per ciociu, poszła, zagrzała wodę i poprosiła Danusię, mówi, chodź Danusia, umyjemy się trochę. Ja zostałem z babcią na tym barłogu. Danusia poszła z nią i w pewnym momencie, krótko po tym, ta pani, ta ciocia wychodzi taka. Ja zorientowałem się, że coś się stało strasznego, bo ona wyszła sztywna. Powiedziała coś do mamy. Mama natychmiast zbiegła na dół, przyszedł tata, wziął Danusi kocyk i weszli tam do tego pokoju. Po kilku minutach drzwi się otworzyły, wyszła ta ciocia, przytrzymała drzwi i wyszedł tata, trzymając tak coś zawiniętego w ten Danusi kocyk. Ja wtedy zrozumiałem, że Danusia nie żyje. Babcia mnie zgarnęła w taki sposób, schowała mi moją głowę, żebym ja nie widział nic. Ja się nie pytałem, ja tylko wiedziałem. To w mojej świadomości zostało, że Danusia nie żyje. Wyszli, po jakimś czasie wrócili we troje
Ale tata nie miał już tego, co niósł, prawda? Później, to już po wojnie, dowiedziałem się, że tam wpadł odłamek i uderzył Danusię w głowę. I ją po prostu zabił. Ja pamiętam, że przez kilka dni wchodziłem do tego pokoju i wychylałem się z okna w nadziei, że trafi mnie odłamek. Kilka lat później mama mi powiedziała, kiedy już byłem starszy i to było w Łodzi, żebym nigdy taty o Danusię nie pytał. Tata bardzo przeżywał to. Zresztą tak jak ja teraz.